Cześć! Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj coś bardzo merytorycznego. Cały ten odcinek jest poświęcony zagadnieniu trustu. Będziemy mówić o tym, czym jest trust, w jaki sposób się go zakłada, jak jest uregulowany, czy jest bezpieczny, ile kosztuje dla konkretnych przykładów i wreszcie po co miałbyś go użyć. Dodatkowo odpowiemy w trakcie tego materiału na często zadawane pytanie, czy Polak może kupić ziemię w Kambodży. Całość materiału jest w formie wywiadu, który przeprowadziłem razem z Michałem, który jest prezesem kambodżańskiego trustu. Jeżeli interesują Cię te zagadnienia, zapraszamy do obejrzenia. Dzień dobry, Michał Sykulski, Michał Górczewski. Jesteśmy w siedzibie CCU Trust w Phnom Penh w Kambodży i dzisiaj rozmawiamy o tym, czym jest trust, do czego trust służy, w jaki sposób go założyć i w jaki sposób trust pomoże Polakom, którzy chcieliby kupić nieruchomość w Kambodży. Michał, na sam początek powiedz, jak to się stało, że Polak jest prezesem trustu w Kambodży, bo to jest dosyć egzotyczne. Dzień dobry, witam. Tak, jest to dosyć egzotyczne, zdecydowanie. Co ja w 2022 roku po raz pierwszy przyleciałem do Kambodży. Wówczas skończyła się moja zawodowa przygoda z jednym ze startupów medtechowych w Polsce. W tym momencie tak czułem, że chciałbym zrealizować jakieś swoje marzenie, które chodziło za mną od bardzo dawna, a mianowicie było to pomieszkać w takim zupełnie innym kraju. Najbardziej ciągnęło mnie do Azji Południowo-Wschodniej. Nie miałem wtedy jeszcze sprecyzowanego kierunku. Myślałem szerzej w kontekście tutaj regionu i rozglądałem się za pracą. Dostałem ofertę od funduszu inwestycyjnego Venture Capital z Singapuru, natomiast ich główne biuro było w Phnom Penh. W ramach tego funduszu inwestowaliśmy bardzo regionalnie, także dużo podróżowałem po okolicy, natomiast każdorazowo wracając do Phnom Penh czułem, że to jest naprawdę super miejsce do życia. Miałem takie poczucie, że potencjalnie mogę tu zostać na dłużej. Po około 1,5 roku pracy w funduszu skontaktowała się ze mną headhunterka, pytając, czy byłbym zainteresowany podjęciem współpracy z Trustem. Wiesz, ja wcześniej pracowałem przez 15 lat w różnych instytucjach finansowych z nastawieniem oczywiście na inwestycje. Najpierw w Wielkiej Brytanii, w JP Morgan, w banku inwestycyjnym, potem w różnych asset managementach w Polsce, kierowałem inwestycjami w spółce ubezpieczeniowej. Także moje doświadczenie szło w tym kierunku jak najbardziej. Natomiast trust był dla mnie czymś nowym. I też bardzo ekscytującym, bo tak sobie o tym myśląc, co można zrobić z trustem w Kambodży, kiedy już się z tym zapoznałem, to wiedziałem, że to ma naprawdę wielki potencjał. Także kiedy spotkałem się z moim przyszłym szefem, później moim przewodniczącym Rady Nadzorczej, to mieliśmy bardzo spójną wizję tego, co chcemy zrobić, co chcemy oferować, więc jakby ta decyzja o tym, żeby podjąć współpracę była relatywnie łatwa. Rozpocząłem tę współpracę w 2024 roku w maju, czyli teraz mija 7 miesięcy, odkąd wystartowaliśmy. Jest to nowa spółka, natomiast jest to spółka córka banku, więc to też nie jest tak, że jest to jakaś spółka anonimowa. Im dłużej tutaj pracuję i im dłużej mieszkam w Phnom Penh, tym bardziej czuję, że to jest naprawdę moje miejsce na ziemi. Wiesz, jest wiele czynników, sam mieszkasz tutaj dłużej niż ja, więc wiesz. Jeden z nich są ludzie, niezwykle uprzejmi, mili, niezepsuci turyzmem, co moim zdaniem w wielu krajach tego regionu jest odczuwalne. Pogoda, która jest świetna, gdzie możesz korzystać z czasu wolnego na tropikalnych wyspach, w dżungli, w miastach, miasteczkach, także naprawdę dla każdego coś dobrego się znajdzie. Ale najważniejszym czynnikiem z mojej perspektywy, bo ja nie lubię się nudzić, jest to, że naprawdę możesz tutaj coś zrobić. Nie? Dużo osób mówi, że Kambodża to jest taka Polska lat 90. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że cały świat poprzez technologię poszedł bardzo do przodu i trudno porównywać tą sytuację sprzed 30 lat w jakimkolwiek kraju na pewno. Na pewno jest to trudne, natomiast zgadzam się z tym, że jeśli chodzi o potencjał i o możliwości zrobienia biznesu, zbudowania czegoś, to Kambodża jest naprawdę dobrym miejscem. Twój drugi dom stał się podobnie jak u mnie pierwszym domem. Ja się całkowicie pod tym podpisuję. W Kambodży wszystko ma inny smak, życie ma inny charakter, inne tempo. Bardzo nam to tempo odpowiada i te możliwości, które Kambodża daje. Ale powiedz w takim razie, czym jest CCU jako grupa? My jako CCU Trust jesteśmy spółką regulowaną, zarejestrowaną i w pełni licencjonowaną przez tak zwany Trust Regulator, czyli tutejszą instytucję, która zajmuje się regulacją naszej działalności. Trochę na wzór naszego polskiego KNF-u. Ponadto jesteśmy spółką córką CCU Commercial Bank w 100% własnością, co powoduje, że nakłada na nas pewną kolejną warstwę regulacji. Także myślę, że z perspektywy klienta to daje trochę więcej takiego poczucia bezpieczeństwa. Generalnie CCU Trust jest zarejestrowany jako Commercial Trust. To oznacza, że nasi klienci za pośrednictwem naszej spółki mogą tworzyć trusty, których kluczowym założeniem jest generowanie zysku. Jeśli chodzi o aktywa, które mogą
w które mogą zainwestować poprzez trust, to spektrum jest bardzo szerokie. Mogą być to instrumenty finansowe, mogą to być spółki, transakcje typu private equity. Natomiast najpopularniejszą formą inwestycji klientów trustu są nieruchomości. Jak doskonale wiesz, w Kambodży jest wiele ograniczeń, jeśli chodzi o nabywanie aktywów poprzez obcokrajowców. Trust te problemy likwiduje, więc to jest najczęściej wykorzystywany sposób. Poza tym nasz CCU Trust jest w pewien sposób wyjątkowy, wydaje mi się, ze względu na naszą załogę. Mamy zdywersyfikowany zespół i lokalnych, i międzynarodowych ekspertów. Większość z nich ma doświadczenie w bankowości, w ubezpieczeniach, funduszach inwestycyjnych. To powoduje, że jesteśmy w stanie obsłużyć dość nieszablonowe transakcje. Myślę, że nie każdy trust w Kambodży jest w stanie udźwignąć to samo. Przechodzimy do najważniejszej kwestii, do tematu tego odcinka. Michał, wytłumacz nam, czym jest trust? Trust w takim najprostszym ujęciu to jest pewien rodzaj wehikułu inwestycyjnego, który tutaj, zwłaszcza w Kambodży, wykorzystuje się, aby móc nabywać aktywa, których byś nie mógł nabyć ze względu na ograniczenia prawne. Tak jak wspominaliśmy, obcokrajowiec nie może na przykład nabyć ziemi bezpośrednio. Także trust daje Tobie tą możliwość. Natomiast możliwości trustu są znacznie szersze. Trust daje możliwość zaplanowania sukcesji, możliwości planowania podatkowego, ogranicza pewne też ryzyka prawne związane z posiadaniem danego aktywa. A od jakiej kwoty możemy myśleć o wykorzystaniu trustu? Więc to, my oferujemy nasze usługi od $50,000. Okay, Myślę, że to jest taki poziom zdroworozsądkowy, bo powyżej tego te koszty prowadzenia trustu są stałyby się zbyt kosztowne w stosunku do nieruchomości. Czyli mówimy na przykład o ziemi, której wartość wynosi $50,000 plus. Tak. Koszty oczywiście są pochodną wartości aktywów, natomiast ta proporcja, im jest nieruchomość droższa, tym bardziej korzystnie będzie. Jest bardziej korzystna dla klienta. Rozumiem. Natomiast wracając do czym jest trust. Trust, tak mówię, jest takim wehikułem inwestycyjnym, który jest tworzony przez trustora. Trustor to jest osoba, która zakłada trust, która trust finansuje, która, co ważne, jest właścicielem trustu i poprzez trust jest właścicielem wszelkich aktywów, które w truście są zgromadzone. Czyli trust kupuje nieruchomość, a trustor kupuje trust. Możemy tak uprościć? Można tak uprościć, natomiast może to, że trustor kupuje trust, nie do końca jest właściwym słowem, bo on go tworzy. Tworzy i zasila go gotówką. Także to jest jedna ze stron. Kolejną stroną jest trust company, czyli to jesteśmy my. My jako spółka nie mamy żadnej decyzyjności nad nieruchomością bądź innym aktywem, który jest zgromadzony w truście. My jedynie im administrujemy. Czyli to jest obsługa administracyjna, a nie zarządzanie tym, co jest wewnątrz trustu. Dokładnie. My oczywiście na początku jesteśmy bardzo aktywni, bo musimy wesprzeć trustora w stworzeniu trustu, musimy zrobić due diligence, musimy przeprowadzić wszelkie wymagane analizy. Tak jak ostatnio na Wyspie robimy. Tak jak ostatnio na Wyspie odwiedziliśmy jeden z projektów, bo między innymi nałożonym obowiązkiem przez Trust Regulator na nas jest to, aby zrobić site visit. Oprócz nas oczywiście są dalsze wymagania. Analiza prawna stanu rzeczywistego tej nieruchomości, którą wykonuje osoba umocowana do tego typu analiz. Dodatkowo, wracając do tego, czym jest trust. Poza trust company i trustorem, kolejną stroną są beneficiaries, czyli beneficjenci trustu. Trustor, tworząc trust w ramach najważniejszej umowy, czyli trust deed, wskazuje, kto jest beneficjentem, kto będzie czerpał korzyści z trustu. Może również wskazać samego siebie. Jeśli chcesz po prostu zabezpieczyć siebie na przyszłość, chcesz sobie coś włożyć, oczywiście ty możesz być beneficjentem. Natomiast globalnie trusty najczęściej są wykorzystywane do sukcesji i faktycznie możesz sobie wskazać, że kupujesz willę, którą masz na założenia inwestycyjne, czyli będziesz chciał czerpać zyski z najmu. I możesz wskazać, że beneficjent będzie otrzymywać comiesięcznie, kwartalnie środki z tego najmu poprzez trust, a w pewnym momencie, na przykład po wejściu w dorosłość, nie wiem, skończeniu, twoje dziecko skończy 25 lat, stanie się faktycznie właścicielem. Może sobie to wszystko osobą, która będzie dalej decydować o tym, jakie będą losy tej nieruchomości. Dokładnie. Dlatego trust jest tak dobrym narzędziem do sukcesji i tak powszechnie wykorzystywany w całym świecie. A skąd w ogóle pochodzi trust? Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo dla wielu osób trust jest nieznany. Natomiast bo w Polsce nie istnieje coś takiego. Nie, w Polsce nie ma trustu. Czy jest jakaś analogia do fundacji rodzinnej? Jest, natomiast ja bym powiedział, że fundacja rodzinna jest większą nowością niż trust. Wiesz, pierwszy raz trust został wykorzystany w Wielkiej Brytanii w okresie gdzieś tam średniowiecznym. Także to nie jest absolutnie nowe. Ale nie jest to archaiczna konstrukcja. Nie. Oczywiście prawo trustowe zostało dopasowywane odpowiednio do sytuacji. Natomiast to pokazuje, jak bardzo powszechną rzeczą jest trust. I wiesz, to jest tak, że w świecie anglosaskim trust jest
super powszechnie wykorzystywany. Zwłaszcza przez zamożne rodziny właśnie, żeby przekazywać majątek kolejnym Sukcesy. pokoleniom. Tak, to jest kluczowe absolutnie założenie. I wiesz, i przepisy dotyczące trustu, to jest coś, co może warto podkreślić. Przepisy dotyczące trustu w Kambodży to nie jest jakiś nowy twór. Cała historia trustów rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii w średniowieczu. Oczywiście trusty wykorzystywane są również w Stanach, zawędrowały do Singapuru i wzorce naszego ustawodawstwa trustowego głównie pochodzą z Singapuru. Singapurski z Wielkiej Brytanii. Także to wszystko jest tak naprawdę bardzo stary sposób inwestowania, Ale bezpieczny. ale bezpieczny, bo sprawdzony przez pewnie setki tysięcy klientów w tym całym długim okresie. I myślę, że to jest najważniejsze, że mówimy tutaj o bezpiecznym rozwiązaniu. Dobrze, kto w takim razie może skorzystać z trusta? Dla kogo to jest? Wiesz co, no, trust jest niezwykle uniwersalnym narzędziem. Tak jak wspominałem, większość osób korzystających to są indywidualne osoby, które szukają zabezpieczenia majątku dla przyszłych pokoleń, chcą zaplanować podatki, chcą wydzielić czasem majątek ze swojego osobistego po to, żeby go zabezpieczyć przed wierzycielami na przykład. Także możliwości jest wiele, natomiast Gdybyśmy to zawęzili do polskich klientów. ponownie dla polskich klientów tak samo jak dla wszystkich innych obcokrajowców, no bo głównie to są obcokrajowcy, choć nie tylko, to są osoby indywidualne, mogą być to spółki, jak najbardziej jest to możliwe. Oczywiście wtedy ten proces due diligence po naszej stronie bywa nieco dłuższy, natomiast jesteśmy w stanie absolutnie to obsłużyć i również NGO. Także praktycznie jesteśmy w stanie obsłużyć każdy, nazwijmy to, rodzaj klienta. Natomiast jako, że jesteśmy instytucją finansową, to oczywiście mamy szereg obowiązków. Mamy obowiązek właśnie due diligence klienta, musimy zrobić KYC, AML, te wszystkie rzeczy, które każda firma finansowa na świecie musi zrobić. Natomiast historycznie do tej pory nie mieliśmy problemu z tym, żeby jakiegokolwiek klienta obsłużyć. Czy można założyć trust online? Wiesz co, na ten moment to jest niemożliwe. Na samym początku współpracy z klientem my mamy obowiązek poznania klienta, zrobienia KYC, AML, musimy spotkać się twarzą w twarz, podpisać takie dokumenty inicjujące naszą współpracę, chociażby to po to, żeby określić warunki, aby klient mógł je zaakceptować. Czyli ten pierwszy etap absolutnie nie jest możliwe, aby zrobić online. Drugi podpis klienta potrzebujemy na dokumencie finalnym, czyli trust deed, kiedy on staje się trustorem. Także 2 podpisy klienta na pewno fizycznie musimy odebrać. Myślę, że ten drugi jesteśmy w stanie zrobić w ten sposób, że możemy polecieć do klienta. Jeśli to jest faktycznie duży deal, to jesteśmy bardzo... Czyli do Polski przylecicie. Przylecimy, jeśli jest taka potrzeba, to również możemy to w ten sposób zrobić, natomiast musi to się odbyć fizycznie. Wiemy, że klient, żeby założyć trust, musi przylecieć do Kambodży. A czy mógłbyś w takim razie podać przykład, jak będzie wyglądać w kilku krokach etap zakładania trustu, jeżeli jest klient, który jest zainteresowany, wie, co chce kupić, wiemy, ile to kosztuje, przylatuje do Kambodży i co się dzieje? Czy on już powinien wcześniej coś przygotowywać? No, żeby podejść do założenia trustu, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, co kupić. Mieć już sprecyzowane ziemię, czy willę, czy dom. My wtedy jesteśmy w stanie przygotować ofertę, no bo koszt naszej usługi jest pochodną wartości. Będzie wynikać z aktywów. wartości nieruchomości, tak? Dokładnie, także to jest pierwszy etap. No i później, już po tym, kiedy mamy klienta, nazwijmy to zombordowanego, poznanego, zweryfikowanego, wówczas mamy 2 możliwości wniesienia tego aktywa do trustu. Jedną z nich jest, kiedy klient, zawierając umowę SPA, jest nabywcą, ale wskazuje w umowie, że sam tego aktywa nie będzie trzymać. Jest obcokrajowcem, nie ma takiej możliwości. Więc są zawarte klauzule w umowie, które mówią o tym, że po nabyciu, po opłaceniu, powiedzmy, całości transakcji, to aktywo zostanie wniesione do trustu założonego w takiej spółce w imieniu tego klienta. To jest jeden z pierwszych sposobów. Drugi sposób, to o czym mówiliśmy wcześniej, jeśli klient chce być super, mieć anonimowość, do umowy może podejść od razu jako trust. Czyli od początku występuje jako trust, a nie jako Tak, czyli konkretna stroną osoba. umowy jest trust i sprzedający. Okej. Mówiliśmy o tym, że Polak może przylecieć do Kambodży, Polak może kupić nieruchomość, ziemię, willę, która jest na tej ziemi. A czy może ktoś przylecieć i kupić ziemię rolną pod uprawy? W formule trustu tak. Jak najbardziej jest to możliwe. Dowolny rodzaj nieruchomości w truście można nabyć. Czyli nie ma tutaj ograniczeń i tak naprawdę każdy rodzaj ziemi, o ile jest na sprzedaż, można wprowadzić do trustu. Zdecydowanie. I Polak może być właścicielem. Wiesz, sektor trustu moim zdaniem w ogóle powstał w odpowiedzi na takie potrzeby. W Kambodży, tak jak mówiłem, to jest relatywnie nowa rzecz. Globalnie absolutnie nie. Natomiast w Kambodży sektor powstał w 2019 roku, czyli zaledwie 5 lat historii. Natomiast on jest właśnie odpowiedzią na to, że inwestorzy szukali
szukali sposobu, żeby nabywać nieruchomości. I o ile to jest bardzo trudne, jeśli jesteś obcokrajowcem, który nie korzysta z trustu, możesz, tak jak mówię, stworzyć spółkę z KMER-em, ale on musi mieć 51% udziału w tej spółce. Myślę, Nie że to jest rodzi... najbardziej komfortowe. Tak, myślę, że to rodzi pewne ryzyka. No, jeśli masz 100% zaufania do tej osoby, może to jest dla Ciebie ok. Natomiast nadal masz spółkę, musisz raportować, musisz bardzo wiele obowiązków spełnić. Mając trust robi to za Ciebie. De facto jedynym Twoim obowiązkiem jest nabycie, opłacenie i później my administrujemy to. Także to jest bardzo prosta formuła, która daje bardzo wiele korzyści. A jak jesteśmy przypłaceni, to czy możesz w dużym uproszczeniu powiedzieć, ile to kosztuje? Tak jak mówiłem, oczywiście to jest pochodną wartości aktywów i rodzaju aktywów i poziomu skomplikowania transakcji. Jeśli chodzi o nieruchomości, bo to jest najpopularniejsza rzecz. Gdybyśmy to zawęzili do jakichś 2 przykładów kwotowych. Okej. Przyjmijmy może 100 tysięcy i 500 tysięcy. Czyli mamy wartość nieruchomości, na przykład wartość ziemi $100,000 i drugi przykład, ziemia z willą $500,000. Tak, myślę, że to będzie dość reprezentatywny przykład dla naszych klientów. W obu przypadkach mamy 2 rodzaje kosztów. Tworząc trust, tak jak mówiłem, my mamy wiele obowiązków. Jako spółka w sektorze bardzo mocno regulowanym, regulator nam mówi, musi zrobić due diligence prawny, musi sprawdzić tą nieruchomość, faktyczny jej stan. Mamy koszty administracyjne, czyli zgłaszamy to do wielu urzędów po drodze. Także ten koszt początkowy dla 100 tysięcy to będzie pomiędzy $600 a $1,200. Ale to jest koszt jednorazowy. Tak, to jest koszt związany z due jednorazowy. diligence i związany z tym stworzeniem. koszty incjalne. Można tak to nazwać. Kolejnym dla 500 tysięcy to będzie, myślę, że w granicach 1500. Ponownie zastrzegam to, że to zależy oczywiście od poziomu skomplikowania. Gdzie trzeba dojechać. Tak, ale oprócz tego też skomplikowanie na poziomie prawnym. Natomiast robimy to raz. Tylko raz w momencie tworzenia trustu. W momencie, kiedy już przejdziemy przez ten cały proces, to jest oczywiście opłata dla spółki trust. W przypadku ziemi za 100 tysięcy jest to $3,000 za okres 5 lat. Co 5 lat odnawiamy certyfikat dotyczący tego trustu, no i wpłacamy ponownie tą kwotę. Czyli to nie jest relatywnie duża kwota, to jest poniżej $800 na rok. A jak wyglądają podatki w truście? Oczywiście są coroczne podatki od nieruchomości w Kambodży. Kto płaci ten podatek? Podatek opłaca Trust Company, które prowadzi dla trustora trust, natomiast te środki oczywiście pochodzą od trustora, który założył, który jest właścicielem nieruchomości. My jesteśmy, można to nazwać w pewien sposób pośrednikiem w przekazywaniu tych podatków, co jest fajne, bo odciąża Ciebie, wiesz, Ty jesteś, powiedzmy, nie wiem, siedzisz sobie w Krakowie, tak, a tutaj masz wszystko zaopiekowane i oczywiście wszystkie koszty, które są związane z tą nieruchomością administracyjne, my będziemy je przekazywać, natomiast co jest ważne, Trust Company nie może sam o tych kosztach decydować. Oczywiście informuje trustora, że taki koszt wystąpi. Jest przekaźnikiem. Jest przekaźnikiem. Trustor akceptuje i my wtedy płacimy ze środków trustora. PCC przy wprowadzaniu nieruchomości do trustu? Tak samo jak w przypadku zakupu ziemi na osobę indywidualną, tak samo w przypadku trustu. Jakie są w takim razie inne zalety wynikające z powołania trusta, inne w stosunku do tego, że ten trust realizuje podstawową funkcję, tak? Dzięki temu możemy nabyć coś, czego bez trusta nie byłoby tak łatwo nabyć. Czy są jakieś korzyści? Co korzyści jest bardzo wiele, ale te najbardziej kluczowe, poza tym o czym wspomniałeś, które są istotne dla obcokrajowców szukających tutaj inwestycji, to m.in. ochrona prywatności. Niekoniecznie przy zakupie ziemi, ale na przykład przy zakupie spółki możesz podejść do umowy jako trust, czyli Ty tworząc trust, zasilając go gotówką, podchodzisz do umowy nie jako osoba, tylko jako trust. Wszelkie dane dotyczą tylko i wyłącznie trustu. Czyli może to służyć anonimizacji. Absolutnie. Trust pomaga anonimizować, kto jest właścicielem danego aktywa. Ale w tym momencie jest w akcie notarialnym, że właścicielem jest trust. Tak, w akcie notarialnym podanym właścicielem jest trust, który ma swój numer. Nie jest identyfikowalny jako trust należący do kogoś. Ale jest identyfikowalny jako trust należący do CCU. Tak. A my w CCU utrzymujemy oczywiście wszystkie dokumenty poświadczające, że właścicielem danego trustu jest trustor. I tak samo ten sam dokument, co jest ważne, on nie spoczywa tylko w naszym sejfie, ale on jest przede wszystkim rejestrowany w Trust Regulator. No, czyli minusem jest czas, że nie jesteśmy w stanie utworzyć trustu w okamgnieniu. Czy jeszcze jakieś minusy? Minusy, które są bardziej dla nas jako spółki, Z którymi Ty się mierzysz? z którymi ja się mierzę, to jest to, że jest bardzo dużo papierologii, dużo raportowania. Natomiast to, co jest dla nas wadą, to może być zaletą dla klientów, bo to, że my jesteśmy tak mocno regulowani i musimy wszystko zgłaszać do regulatora, oznacza, że klient jest bezpieczny, więc coś, co dla kogoś jest trudnością, dla kogoś innego może być zaletą. Skoro mówiliśmy o plusach,
to żeby nie było tak kolorowo, żeby nie przesłodzić. Jakie są minusy, jakie są trudności związane z trustem, potencjalne ryzyka, czy w ogóle takie są? Ryzyka są wszędzie, nie ma zupełnie risk-free niczego. Natomiast jest ich bardzo mało, chociażby dlatego, że wiesz, no ten trust to jest tak bardzo sprawdzona formuła przez setki lat, że myślę, że to tutaj naprawdę te przepisy są bardzo dopieszczone globalnie. Co się dzieje z aktywami trustu, jeżeli spółka, która administruje trustowi, bankrutuje? W takim przypadku z aktywami, które Ty zgromadziłeś powiedzmy w swoim truście, nie dzieje się zupełnie nic. W tym sensie, że aktywa trustu nie wchodzą w żaden sposób w majątek spółki trust. One są zupełnie wydzielone. Czyli jeśli powiedzmy my byśmy zbankrutowali, to administracja nad Twoim trustem tymczasowo jest przekazywana do Trust Regulator. I wtedy ja wybieram, który trust w Kambodży ma zarządzać moim trustem, I czy Ty jest sobie jakiś przenosisz to do dowolnego wskazanego przez Ciebie trustu, bądź stwierdzisz, że uważasz, że to jest zbyt ryzykowne i likwidujesz. Także masz tutaj pełną decyzyjność do samego końca, natomiast w żadnej sytuacji Twoje aktywa nie będą powiązane z aktywami spółki. Jeśli chodzi o wady, no to wiesz, tak jak każdy proces inwestycyjny, on trochę trwa. Kiedy mówimy... Czyli czas. Tak, czas. Idziemy w czas. W przypadku na przykład Money Trust, który również mamy w swojej ofercie, o czym wspominałem na początku, no to tutaj jesteśmy w stanie te rzeczy zrobić relatywnie szybko. To jest prosty produkt, pewnie mając klienta na miejscu, bo klient musi podpisać dokumenty, to jest tak, że nie możemy trustu założyć zdalnie. Czyli możemy przyjąć, że czas będzie funkcją złożoności. Tak, oczywiście jak w każdym jednym przypadku, każdej transakcji, im bardziej złożona ta transakcja, tym więcej my musimy czasu poświęcić, zaplanować działania, różne urzędy się muszą odnieść do tych transakcji, więc ten czas w pewien sposób jest wadą, natomiast to nie jest, bym powiedział, czas zmarnowany, bo za każdym razem ten czas powoduje to, my dokonujemy bardzo głębokiej analizy, dokładnie sprawdzamy, tak jak wspominałem, robimy różnorakie due diligence. Jeśli proces jest bardzo skomplikowany, również zatrudniamy ludzi z zewnątrz, którzy nam doradzają, jak pewne rzeczy przeprowadzić. Także czas jest na pewno na minus. Okej, to jeżeli jesteśmy przy czasie, możesz mi podać takie widełki, jeżeli weźmiemy ten wcześniejszy przykład, działka i willa. W jakim czasie możemy się spodziewać, że jesteśmy w stanie powołać trust? Od rozpoczęcia pracy myślę, że to jest około czas miesiąca. A jeżeli klient ma jakieś dodatkowe pytania, co dalej? W pierwszej kolejności polecam skontaktować się z Wami z Relocatify. Następnie, kiedy pojawią się bardziej szczegółowe pytania, możemy razem usiąść i wszystko przedyskutować. Zapraszamy do kontaktu z Relocatify, zapraszamy do kontaktu z nami. Sposób, w jaki możecie się kontaktować, znajdziecie pod tym filmem. Dodatkowo zapraszamy do subskrypcji. Na tym kanale znajdziecie dużo więcej informacji, nie tylko o tym, jak kupić nieruchomość w Kambodży, ale także o tym, jak wygląda tutaj codzienne życie. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, zapraszam do Kambodży. Dzięki za obejrzenie wywiadu. Mam nadzieję, że okazał się dla Was interesujący i przede wszystkim odpowiedział na frapujące Was pytania. Jeżeli chcielibyście zadać jeszcze jakieś pytania lub poruszyć kwestie, które są dla Was interesujące, zapraszamy do sekcji komentarzy i do kontaktu bezpośredniego przez nasze media społecznościowe, przez Xa, Telegrama czy WhatsAppa. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.